Włoszech śniadanko oczywiście na słodko i mamy tutaj klasyki. To wygląda po prostu zniewalająco, czyli cannoli w środku z nadzieniem z ricotty i posypane pistacjami. Jest to typowo sycylijski przysmak. Ta ricotta w środku jest zimna, taka lekko chrzęszcząca, trochę jak lody. Do tego kawka. A tutaj granita pistacjowa. Pistacje i migdały tutaj wszędzie królują. Do tejże granity taka neutralna bułeczka na ciepło. Jedno z miasteczek, które grało Corleone w Ojcu Chrzestnym, to Forza di Agro, w którym właśnie się znajdujemy. A tutaj znane z filmu miejsce, kościół, w zasadzie katedra Santa Maria Annunziata. Tutaj rozgrywało się wiele scen w kilku częściach. I kręcimy się wśród tych dawnych uliczek, które niewiele się zmieniły od lat 70., kiedy kręcono Ojca Chrzestnego. I szukamy takiego charakterystycznego miejsca jeszcze, gdzie Michael podchodzi do drzwi. Łatwo przeoczyć, ale tuż obok katedry wchodzi się na Via Roma po schodkach i właśnie tutaj znajduje się to legendarne miejsce. Kolejne miejsce na naszej mapie śladami Ojca Chrzestnego to Savoca, a w niej bar Vitelli, który jest za mną. Jest to miejsce, w którym Michael prosił ojca Apolonii o jej rękę. Natomiast dalej, jak przejdziemy 400 metrów w górę, będzie kościół San Nicolo, w którym to brali ślub. Jeszcze jeden aspekt, który wpływał na wybór tych lokalizacji, oprócz tego, że miejsca te po prostu pasowały do scen, jest to, że w pobliżu znajduje się Taormina, a wówczas było to tak naprawdę jedyne miasto, które było w stanie zapewnić odpowiednie zaplecze całej ekipie filmowej. Dalej trzeba przejść jakieś 400 metrów w górę miasteczka i jesteśmy przed kościołem San Nicolo i to właśnie tutaj Michael i Apolonia brali ślub i tutaj właśnie tym chodnikiem szli w dół. Niewątpliwie zaletą bycia przed sezonem albo po sezonie, zależy jak na to spojrzeć, jest to, że nie ma problemu z parkowaniem. To na plus, nie trzeba się przeciskać przez tłumy, ale na przykład zjeść obiad jest niełatwo. Wszystko jest tu pozamykane, otwiera się tylko w weekendy, więc musimy szukać szczęścia gdzie indziej. Pasta alla norma to typowo sycylijskie danie, które wywodzi się z Catanii i jest to makaron w sosie pomidorowym z bakłażanami. Do tego można sobie to posypać wędzoną ricottą i według legendy była taka sytuacja, w której to słynny pisarz Nino Martolio, próbując dania, tak zachwycił się, że wykrzyknął słowa, że jest to prawdziwa norma, mając na myśli słynną operę Norma. Jest to dla mnie najlepsza rzecz na Sycylii, oprócz cannoli. Jesteśmy we Fiumefreddo i to miejsce jest znane z filmu również i to bardzo znane, ponieważ to jest Villa Corleone. Niestety nie można do niej wejść, można ją zobaczyć tylko tutaj z drogi, ale to właśnie tutaj była ta scena, gdzie samochód wylatuje w powietrze. Obok jest Guy
Mandarynkowy? Pomarańczowy? Cytrusowy w każdym razie. Miejscowości Guardia to jest trochę na południe od willi Corleone. Mamy kolejną willę, w której była scena, gdzie Don Vito wraca z Ameryki dokonać zemsty i właśnie na tym tarasie dokonuje się zemsta na Don Ciccio. Taormina to wspaniałe miasto, które jest położone dosyć wysoko, z którego rozpościera się fantastyczna panorama na morze, a z drugiej z kolei strony mamy wspaniały widok na Etnę. Spacerujemy sobie po głównym deptaku, wzdłuż którego zlokalizowane są, no wiadomo, kawiarnie, butiki, pamiątki, restauracje. Nazywa się Corso Umberto. Z jednej strony wchodzimy przez Porta Messina, czyli bramę Messyna, od strony północnej właśnie, gdzie dalej mamy Messynę, a od południowej strony mamy zamknięcie Porta Catania, bo na południu mamy Catanię. Taormina znajduje się pomiędzy tymi miastami. Miasto jest znane m.in. z tego, że kręcono tutaj Biały Lotos. Można także skorzystać z kolejki i pojechać na dół do takiego rezerwatu Isola Bella, który jest znany z piaszczystych plaż, klimatycznych grot. No jest tam po prostu pięknie. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. Wszędzie tutaj też w sklepach z pamiątkami można spotkać te specyficzne ceramiczne szyszki. I to są, o tutaj są na przykład, to są szyszki pini i ogólnie jest to tutejszy symbol dobrobytu, bogactwa, płodności i ogólnie wszystkiego dobrego. Ja myślałem na początku, że to są karczuchy, ale nie, to są szyszki. As the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. I po kilku minutach spaceru docieramy na plac 9 kwietnia, gdzie nad nami góruje zamek, a z kolei przed nami rozpościera się fantastyczna panorama na morze. We're gonna be two hearts running wild. Bardzo popularną przekąską tutaj w okolicach jest arancini. No i ogólnie to jest taka ryżowa kula panierowana. W środku najczęściej jest ragu z mięsem mielonym i sosem pomidorowym. I w środku mamy jeszcze często groszek i mozzarellę. Występują też inne nadzienia, natomiast ten jest najbardziej popularny. Co ciekawe, ten kształt nawiązuje do wulkanu, a środek nawiązuje do lawy, czyli to ragu. Nazwa arancini jest łudząco podobna do nazwy arancia. No i chodzi o to, że arancia to pomarańcza, no i jest podobne przynajmniej z koloru. W Palermo te arancini są okrągłe. Co ciekawe, 13 grudnia jest święto Santa Lucia, czyli święto świętej Łucji, i wówczas możemy dostać je również w wersji na słodko. W lokalnych pasticzeriach mamy takie piękne owocki i jest to masa marcepanowa, bo ogólnie migdały tutaj królują. No i to są takie małe arcydziełka. Mamy przeróżne owoce. Od cytryn po jabłka, przez truskawki nawet, a i nawet jakieś małe, nie wiem, wygląda jak jakieś małe cukinki. Ale jednak królem jest cannoli.
Teatro Antico w Taorminie to oczywiście punkt obowiązkowy, jeżeli jesteśmy tutaj. Wejście jest biletowane, ale jest to jeden z najlepiej zachowanych teatrów antycznych na Sycylii. Powstał w III wieku przed naszą erą, wybudowany został przez Greków, następnie przez Rzymian w kolejnym wieku został rozbudowany. No, były odgrywane tutaj jedne z najwspanialszych sztuk, natomiast sam Goethe twierdził, że sam ten obiekt jest najwspanialszym dziełem sztuki i natury jednocześnie. Bo rzeczywiście widok jest tu oszałamiający. Na dzisiejszy obiad zatrzymaliśmy się w Danona Rossa, czyli u babci Róży i zamówiliśmy, jesteśmy w Riposto na wschodnim wybrzeżu i zamówiliśmy carpaccio z łososia. O, ale cudny łosoś. Grazie. Na drugie danie mamy spaghetti seafood. Mamy tutaj piękną krewetę, mulę. Tutaj mamy risotto. Też frutti di mare w zasadzie, czyli po prostu tutaj mamy z ryżem, a tutaj mamy z makaronem. Wygląda to wszystko i pachnie obłędnie. Mamy jeszcze tortellini w sosie bolońskim, al ragu. Posypujemy sobie parmigiano, który jest tutaj podawany normalnie jak cukier w cukierniczkach wszędzie. Na Sycylii niesamowite jest to, że rośnie tutaj mnóstwo cytryn, pomarańczy i mandarynek. Można je sobie tak po prostu, znaczy nie można, bo są czyjeś, ale można by. W każdym razie jest to niesamowite, bo one są ogromne. To okazuje się, że jest cytron, ale to też jest cytrus, no i jak widzicie całkiem blisko mu do cytryny. W każdym razie, lokalne targowiska aż uginają się od rozmaitych świeżych owoców i warzyw i spacer po tych miejscach to naprawdę sama przyjemność. Warto oczywiście też spróbować słynnych sycylijskich pomarańczy o charakterystycznym czerwonym miąższu. Przy okazji nadmienię, że jeżeli mielibyście jakieś pytania o wypożyczenie auta czy jakieś inne techniczno-organizacyjne tematy, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie odpowiem na każdy z nich. Znajdujemy się przed katedrą w Noto, słynną ze swoich olbrzymich i majestatycznych schodów, a samo miasto jest wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Jest wyjątkowe z tego względu, że to nie jest oryginalne Noto. To oryginalne zostało zrównane z ziemią w XVII wieku podczas trzęsienia ziemi i następnie miasto zostało postawione od zera, natomiast zostało przesunięte o 10 km na południe od tego pierwotnego miejsca. Jest też wyjątkowe z tego względu, że większość zabudowań jest z takiego kamienia tufowego jako budulec, przez co ma taką charakterystyczną miodową barwę. Różnych pamiątek mamy w sklepikach słodkości i tutaj z kolei mamy wyjątkową czekoladę, wyjątkową, ponieważ różni się ona od tej znanej nam.
gdyż ona nie jest taka gładka i delikatna, ponieważ nie ma ona w dodatku mleka i tłuszczu, więc ona jest po prostu kakao ucierane z cukrem, więc jest tutaj masa kakaowa, w której wyczuwalne są drobinki cukru. Ona jest taka sucha. Jesteśmy w jednej z niewielu otwartych o godzinie 14 restauracji i zamówiliśmy pasta alla norma, czyli spaghetti z bakłażanami posypane serem parmezanem. A tutaj z kolei mamy pastę vongole, czyli z muszelkami i jeszcze są tutaj pistacje. W takim gęstym, solidnym sosie. I za chwileczkę wjedzie jeszcze jedna pasta z pistacjami i migdałami. Słyszeliśmy, że na Sycylii jest dosyć brudno, ale w połączeniu z opustoszałymi miejscowościami poza sezonem ogólne wrażenie było dosyć piorunujące. Szczególnie zaskoczyła mnie miejscowość Fontane Bianche, która znana jest z szerokiej piaszczystej plaży i nadmorskiego wakacyjnego klimatu, a na miejscu zastaliśmy dziury w oknach, bałagan i pustkę. Nasz tygodniowy pobyt na Sycylii miał miejsce w pierwszym tygodniu marca i mimo jeszcze kalendarzowej zimy, gaje cytrynowe i pomarańczowe uginały się od owoców, co było cudowną odmianą po marcowej polskiej aurze. Pogoda w marcu sprzyja na pewno zwiedzaniu, bo nie ma upału, chociaż nam z kolei było jeszcze trochę za zimno i jakbyśmy mieli wybierać się jeszcze raz, to raczej byłby to co najmniej kwiecień. Etna to najwyższy czynny wulkan w Europie, mierzący ponad 3300 metrów. Jest aktywny niemal nieprzerwanie od tysięcy lat i od 2013 roku figuruje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Już u podnóża widać kontrast między bujnymi sadami cytrusowymi, które świetnie sobie radzą na wulkanicznej ziemi, a polami zastygłej lawy i śnieżnego szczytu wyżej. Sam park obejmuje różne strefy roślinności, od subtropikalnej u podstawy po nagie wulkaniczne zbocza wyżej. Warto dodać, że miasto Catania dosyć regularnie w swojej historii obrywa od wulkanu i nieraz porządnie ucierpiała. Szczególnie w 1669 roku, kiedy to lawa nieprzerwanie płynęła przez 4 miesiące i dotarła wówczas aż do samego morza. Jesteśmy już w granicach Parku Narodowego Etny i tutaj już widać szczyt wulkanu, a miejsce to jest wyjątkowe, ponieważ w 1979 roku podczas wielkiej erupcji wulkanu po zboczach płynęła lawa, pochłaniając wszystko na swojej drodze, natomiast stał się w tym miejscu cud i tę kapliczkę lawa ominęła i tutaj widać właśnie tę lawę. W drugą niedzielę lipca z pobliskiej wsi Fornazzo jest organizowana pielgrzymka i procesja i właśnie wchodzi się tutaj 1,5 kilometra w górę w celu upamiętnienia tejże chwili.
Jesteśmy w winnicy Terra Costantino pod samą Etną, natomiast mamy 2 marca, więc ogólnie wszystkie drzewka są uśpione i czekają na kolejny sezon, więc nie ma absolutnie żadnych liści. Jest dosyć chłodno, ale słów kilka można powiedzieć na ten temat. Mianowicie wina stąd przeżywają renesans. Niektórzy mówią, że w ogóle jest to Burgundia Morza Śródziemnego, jeżeli chodzi o wina. W każdym razie uprawia się tutaj Nerello Mescalese, którego należy spróbować będąc tutaj. Jest to wino, z którego robi się czerwone wina. I uprawia się również Nerello Cappuccio, natomiast to występuje zawsze w mieszance z domieszką innego szczepu. Uprawia się tutaj jeszcze winorośl Carantina, z którego powstają białe wina. Region ten jest wyjątkowy pod tym względem, że winorośl uprawiana w tych rejonach na zboczach Etny może rosnąć na wysokości nawet do 1200 metrów nad poziomem morza. Dodatkowo są tutaj duże wahania temperatur, nawet do 20 stopni w ciągu doby. I to wszystko wpływa na to, że proces tego dojrzewania na tyle spowalnia, że w niektórych obszarach zbiory są robione nawet w połowie listopada. I przez to właśnie, że winorośl tutaj tak długo dojrzewa, te wina są wyjątkowe. W okolicy jest w ogóle sporo winnic, w których można zwiedzać, czytać, edukować się, no i oczywiście robić degustacje i zakupy. Sirakuza, czyli Syrakuzy, miasto założone przez Greków ponad 2700 lat temu. Miasto, które bardzo szybko zdobywało potęgę, siłę i niezależność. Przez lata było nękane przez najazdy Kartagińczyków, Etrusków i Rzymian, którym w końcu ulegli w bitwie w roku 212 przed naszą erą. Jesteśmy właśnie przed mostem Ponte Nuovo, który łączy wyspę Ortigia ze stałym lądem, a wyspa ta jest niezwykła, ponieważ zasłynęła z obrony miasta przed Rzymianami przez 13 lat. Ale to też za sprawą źródła Aretuzy, czyli źródła wijącego na terenie wyspy, źródła świeżej pitnej wody, które pozwoliło wyspie być przez te lata tak naprawdę swoistą fortecą i twierdzą. A przed nami Love Boat. Z ciekawostek, w Syrakuzach urodził się Archimedes w III wieku przed naszą erą. These streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Flagowym deserem na Sycylii jest cannolo. Cannolo, czyli taka rurka chrupiąca, często z specjami. I tutaj mamy klasyczne nadzienie z ricottą, jak lody. Natomiast tutaj jest swego rodzaju szaleństwo, ponieważ mamy nadzienie czekoladowe. I nie jest zabójczo słodkie. Jest dosyć wytrawne to nadzienie. Jesteśmy w szybkim barze o nazwie Tito Mare, który wygląda niesamowicie, bo na ladzie jest mnóstwo świeżych owoców morza i różnych ryb. Jest dużo lokalsów, więc to nam mówi, że to na pewno jest super miejsce. Bardzo mi się kojarzy z rybarnicą w Opatii. No ale przejdźmy do rzeczy. Zamówiliśmy sobie lokalne piwka, chociaż w zasadzie to nie o tym tutaj będzie clue tematu. Zamówiliśmy na przystawkę chrupiące grzaneczki. Tutaj mamy z anchois, a tutaj z kolei z
krewetkami takimi malutkimi i to jest polane oliwą, ale również jest tutaj, jak widzę, skórka cytrynowa, ale to pachnie boskie. A na główne danie mamy smażone rybki mix. Zaraz będą. Birra dello Stretto non filtrata. Bardzo w porządku. Więc błyskawicznie wjechały nasze kalmarki, ośmiorniczki, a także widzę tutaj kawałek ryby. O, ta ośmiorniczka to jest taka pokaźnych rozmiarów. W zasadzie mogłem ją wziąć ze sztućcami, no ale już myślałem, że jest mniejsza. Jeżeli chodzi o zabytki, to na szczególną uwagę zasługuje Tempio di Apollo, czyli świątynia z 565 roku przed naszą erą. Świątynia Apollo, która jest najstarszą świątynią dorycką na Sycylii. A drugi z nich z kolei to katedra, a jej wyjątkowość polega na tym, że jest to katedra, jej fasada jest w stylu barokowym, natomiast w środku kryje się z V wieku przed naszą erą świątynia Ateny. Parco Archeologico w Syrakuzach to niesamowite i niezwykłe miejsce, ponieważ jest to otwarta przestrzeń, która ciągnie się w miejscu dawnej greckiej dzielnicy Neapolis. Jest niesamowita pod kilkoma względami. Po pierwsze, mamy tutaj teatr, który pomieścił 15 000 widzów. Powstał w V wieku przed naszą erą i został wykuty w skale. I był jednym z największych greckich teatrów. W pobliskim kamieniołomie znajdują się groty ze wspaniałą akustyką, natomiast w jednej z grot wyrabiano niegdyś liny, ponieważ tamtejsze wilgotne powietrze świetnie sprawdzało się właśnie przy wyrabianiu takich lin z włókna. Wejście kosztuje około 10 euro, natomiast w pierwszą niedzielę miesiąca wstęp jest bezpłatny, a zupełnie przypadkiem tak się złożyło, że dzisiaj jest taka niedziela. Jeżeli dotarliście aż do tego miejsca i podobał Wam się odcinek, jest mi niezwykle miło i chciałbym Was zaprosić do siebie na kanał, ponieważ znajdziecie tam więcej filmów z Włoch, ale i nie tylko z Włoch. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach, na przykład w tym.